Dzień dobry. Powiem Wam, że jest piękna pogoda. Nie ma jeszcze 9, a jest prawie 15 stopni. Gdyby mi ktoś powiedział, że w lutym będzie 15 stopni, to jak najbardziej bym uwierzył, zakładając, że ma na myśli minus 15, a nie plus. Niesamowite. No to tak, tutaj mam wokół okien już te ściany powzmacniane i na razie w tym miejscu nie będę nic robił. Natomiast jak jestem w środku, to mi przez te otwory okienne wieje. Znaczy wieje nie tylko przez to, bo wieje również tu pod fundamentem. Ale myślę, że będzie przyjemniej, jak sobie to czymś zabezpieczę i wstawię takie prowizoryczne. O, właśnie, coś takiego. Zrobiłem ramkę, obciągnąłem ją taką folią stretchem i już nie wieje. A z zewnątrz wygląda to... nie, czegoś mi tu brakuje. Zaraz. O. No, od razu piękniej dom wygląda. Jeszcze jakby było prosto i nie zabrakło taśmy, to w ogóle pasówka. Nic to. To teraz może zajmę się tutaj tą częścią. Bo tutaj, jak pamiętacie, kiedyś wsunąłem sobie taką długą belkę po to, żeby ją potem móc na niej móc oprzeć ten narożnik domu. Także, żeby to zrobić, to muszę tak trochę tu podkopać, pozbyć się tej gliny, ułożyć równo tą płytę betonową i na niej jakieś bloczki i tak to przygotować pod lewarek, żebym mógł z tej strony unieść. To samo muszę zrobić z tej strony. No i tam w środku jeszcze jakąś podporę trzeba będzie dorobić.
Hej. Przyszedłeś się poprzyjaźnić? Tu muszę trochę jeszcze odkopać, żebym mógł jakoś to lewarkiem złapać. Tu już tą podporę mam zrobioną. Z tej strony będzie można już podnosić. To muszę teraz zrobić to samo z drugiej strony. No i jeszcze coś po środku tej belki, ale to na końcu. Tu po wsunięciu ta belka no idealnie mi wystaje. Także odsunę ten beton, ten płaski beton tak z pół metra, z 60 cm od domu, żebym mógł tam sobie swobodnie w miarę pracować i rozbierać ten stary fundament. I tutaj umocuję teraz też lewarek. To działam. Dobrze. Jeszcze muszę dorobić w środku. Dobra, wystarczy. Powinno zadziałać. Tu się poluzowało. Tu jeszcze nie. Widzę, że tam się poluzowało.
oparłem teraz na deseczce i zobaczę z tamtej strony. No może się zacząć tutaj po prostu luzować, bądź tu. No dobrze, czyli podniosłem dom. Jest w tej chwili oparty na tych 3 punktach, czyli na tej jednej wielkiej belce, która idzie tu w środku. Tu jest podniesiony jakieś pół centymetra. W tą stronę patrząc, jeszcze 3 metry od rogu też jest lekko już uniesiony. O, na przykład tu możemy zobaczyć, że ta przekładka już luźno chodzi, a na przykład tamta nie. Podobnie jest z tamtej strony. Uniósł się też tu po środku. O. Nie wolno tak traktować poziomicy. Natomiast na razie nie rozbieram jeszcze tego fundamentu. Pierwsze chcę zrobić podpory jeszcze tam w dalszych miejscach i tak samo lekko unieść ten dom. A po drugie zdaję sobie sprawę, że no okej, tutaj to jest w miarę solidnie to oparte. Natomiast no gorzej jest z tej strony, bo tu jest po prostu taka ziemia no dość miękka. Także wiem, że będzie to po prostu jeszcze wchodziło w tą ziemię. Więc na razie poczekam. Jak znowu się trochę ten dom opuści, bo się pewnie opuści, to znowu go lekko podniosę i aż do takiej sytuacji, momentu, że to się ustabilizuje i wtedy będę mógł w zasadzie rozebrać oba te narożniki i tu po środku i zacząć robić już z tej strony fundament i myśleć co tam dalej. I tak najgorzej to będzie z tamtej strony, bo tam jest po prostu no, spory spadek. Przygotowałam sobie tutaj nową grządkę. W zeszłym roku rosła tutaj cukinia, nasturcje i pokrzywy. W tym roku przede wszystkim posieję tutaj słonecznika. Myślę, że na tle tej stajenki z bali będzie wyglądać pięknie. Tak się mają grządki z truskawkami. Tutaj one graniczą z jeżynami, więc żeby troszeczkę ograniczyć zarastanie, zrobiłam taką przecinkę, taką ścieżkę tutaj wzdłuż tego brzegu. I może troszkę powstrzymam jeżyny przed zarastaniem truskawek. Ogarnęłam, wypieliłam grządkę, w której rosły ogórki. Została zapuszczona zimą i przykryłam ją słomą. Na tych grządkach leżą te łodygi nasturcji, więc one nie zachwaściły się. I teraz tutaj, tu są 3 grządki teoretycznie, ale właściwie w zeszłym roku korzystałam z 2, bo ta pierwsza od góry od razu mi zarosła. Tutaj rósł bób i groszek, a tutaj rosły buraki i kwitł tytoń ozdobny. Jeszcze nie wiem, co tutaj posadzę w tym roku, ani tu, no ale muszę te grządki przygotować. Mrówka przy mrówce. Na czarnej porzeczce już są młodziutkie listki. Przy drugim mostku, nad drugim strumieniem, rośnie tu sobie taka malina z jeżyną i trzciną. I pomyślałam sobie, że może troszkę przytnę te jeżyny, żeby malina miała większe szanse. Nie wiem, czy też malinę przyciąć, czy ją zostawić taką dziką, wysoką. Ale najpierw zacznę od wycięcia jeżyny. Efekt jest taki.
Jeżyny usunięte, stare pędy malin usunięte, jakieś pokrzywy i trzcinki i przycięłam część pędów. Zobaczymy, czy to moja ingerencja w naturę da pozytywny efekt. No i jak to wygląda następnego dnia? Z tej strony widzę, że w zasadzie nie siadło, a jeśli już to niewiele. Zaraz zobaczymy na tym. A, trochę siadło, bo to było luźno chodziło. Czyli ta podpora z tej strony domu jest solidna. Tu natomiast tu siadło, bo to się ruszało. Tak, i tu też widać, że trochę siadło, ale jeszcze jest w powietrzu. Także ta podpora z kolei troszkę siada. Ale dobra, no podniosę leciutko i będę obserwował dalej. Myślę, że to się będzie wciskało do pewnego momentu, aż w końcu już się ustabilizuje. A ja teraz się zajmę tym betonem przed domem. On mi jeszcze, powiedzmy, bardzo nie przeszkadza, chociaż będzie przeszkadzał, no bo tu będziemy chcieli mieć werandę przed domem. Natomiast trochę potrzebuję gruzu. Także zajmę się tym. Wysypię ten gruz, żeby tu się nie kopać. Czyli pohałasuję. No to działam.
Rozbiłem. Ale powiem Wam, że znaczy wydawało mi się, że tak jak ten beton w środku domu, to i to zrobię w 2 godziny, że on jest po prostu słaby. Natomiast no, tutaj było wyjątkowo dużo w tym betonie kamieni. Także zajęło mi to chyba z 12 godzin, żeby to rozkuć. Przy okazji odzyskałem bardzo dużo kamieni. To jest chyba piaskowiec. Nie wiem, nie znam się, ale tak mi się wydaje. No, także całkiem sporo kamieni na fundament. No i trochę utwardziłem tą drogę. Całkiem sporo tego gruzu wyszło. Psiowóz jak zwykle się sprawdził jako obijarka. Jest piękny, słoneczny, niedzielny poranek. I najchętniej wzięłabym się za porządkowanie kolejnych grządek. Ale mam, słuchajcie, dylemat. Czy aby na pewno niedziela to jest ten dzień, kiedy można grzebać w ogródku. Z drugiej strony ja mam tylko soboty i niedzielę wolne, bo w tygodniu po 16 czy po 17 to już troszkę ciemno na takie prace. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za 10 000 subskrypcji. Sam jestem zaskoczony, jak szybko to poszło. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.